Cześć, z tej strony Bartek z Akademii Dobrych Instalacji, a ten materiał powstał przy współpracy z firmą Kontakt Simon. Dzisiaj pokażę Wam, jak zamontować kontroler Simon Go. Żeby dowiedzieć się więcej na temat tej serii sterowanej na odległość, wejdź na kontakt-simon.com.pl. Dzięki funkcji steruj innymi urządzeniami połączysz ze sobą inne sterowniki i zyskasz możliwość kontroli z kilku miejsc. Skonfiguruj aż 30 akcji, które pozwolą Ci zarządzać oświetleniem i roletami w Twoim domu bez konieczności prowadzenia dodatkowych przewodów. Kontroler ten pozwala na sterowanie klasycznie, głosowo lub przez darmową aplikację Simon Go. Sterownik ten jest zasilany napięciem 230 V. A teraz pokażę Wam, jak go podłączyć. Podłączenie takiego kontrolera jest bardzo proste. Musimy tu ściągnąć sobie te klawisze. Do podłączenia mamy tylko dwa przewody, bo mamy tylko dwa zaciski. Zacisk z oznaczeniem L, tu podłączamy przewód fazowy i zacisk z oznaczeniem N, przewód neutralny. No i tak też podłączam nasze zasilanie. Czyli do puszki łączeniowej przychodzi tylko przewód zasilający i nic tu więcej już nie dochodzi, ponieważ ten kontroler steruje innymi sterownikami poprzez sieć Wi-Fi. No i teraz wystarczy tylko go zamontować. Po przykręceniu, oczywiście w międzyczasie musimy go wypoziomować. Zakładam ramkę, zakładamy te klawisze, elektronikę całą, klikujemy, podajemy teraz napięcie i kontroler nam się uruchomi. Teraz ze sklepu Play lub App Store należy pobrać aplikację Simon Go i go skonfigurować. Po zainstalowaniu aplikacji i założeniu konta przechodzimy do zakładki i wyłączamy dane komórkowe. Następnie przechodzimy do sieci Wi-Fi i odnajdujemy nasz kontroler. Simon Go Control, klikam w niego, aby się w nim połączyć i teraz przechodzę ponownie do aplikacji Simon Go i w tym momencie już mam jednorazowy dostęp do kontrolera. Jednak w tym momencie żadne inne urządzenie nie jest z tym kontrolerem powiązane, więc na razie nie mogę niczym sterować. Teraz muszę dodać urządzenie do konta. W związku z tym klikam Dodaj urządzenie. Wyskakuje mi taki komunikat. Teraz muszę odnaleźć swoją sieć Wi-Fi, wpisać hasło i w tym momencie urządzenie powiązuje się z moim routerem. Dzięki temu będę mógł sterować kontrolerem zdalnie, jak również przypisać mu różne akcje. Gdy mam już wszystkie urządzenia dodane do mojej sieci lokalnej, klikam w kontrola, przechodzę do jego ustawień i tutaj muszę skonfigurować akcje. Akcje są to po prostu polecenia sterujące, które wysyła sterownik, w tym wypadku kontrol, do innych sterowników Simon Go poprzez sieć Wi-Fi przez tak zwane API. Kontrol ma 4 wejścia, czyli 4 programowalne mikroprzełączniki, czyli 4 przyciski, które są tutaj widoczne. Pod każdym z tych przycisków można zapisać dowolną akcję. My wybieramy wejście numer 1, czyli będziemy sterować z tego przycisku. Więc dodaję pierwszą akcję, gdy wyzwalacz, czyli nasz kontroler i typ wyzwalacza, może to być krótkie naciśnięcie, długie naciśnięcie. W tym wypadku mnie interesuje krótkie naciśnięcie, czyli gdy krótko nacisnę na przycisk, na wyjściu 1, to jaki ma być rezultat tego wszystkiego? Chcę w tym wypadku kontrolować innym urządzeniem. Zatwierdzam i wybieram urządzenie. Ja chcę kontrolować w tym wypadku ściemniaczem i akcję trzeba wywołać za pomocą wywołania API. Tu muszę wpisać komendę. Teraz jaką komendę wpisać? Możemy kliknąć sobie w instrukcję podstawową i tu znajdziemy wszystkie komendy, które nas interesują. Ja chciałbym, aby ściemniacz po prostu załączył się na 100% po kliknięciu naszego przycisku. W związku z tym muszę wpisać komendę FF. Klikam jeszcze podsumowanie, wpisuję nazwę akcji i klikam zapisz. I teraz po kliknięciu oświetlenie nam się załączy. Jednak nie możemy oświetlenia z tego miejsca wyłączyć. Możemy go wyłączyć na tą chwilę tylko z tego punktu
jakby centralnego, ze ściemniacza. Więc teraz przypiszę drugą akcję do drugiego przycisku, który będzie wyłączał nasze oświetlenie. Więc przechodzę znowu do akcji, klikam dodaj akcję kolejną i gdy krótkie naciśnięcie zatwierdzam, wejście tym razem drugie, bo pierwsze już mam zajęte. Następny krok, wykonaj, jaki ma być rezultat, kontroluj inne urządzenie i znowu chcę kontrolować naszego dimera, ale muszę teraz wywołać API, które wyłącza nam. Jest to kod 00. Następne wyłączenie zapisz i akcja została dodana. Czyli teraz klikając jednym przyciskiem załączam oświetlenie, klikając drugi przycisk wyłączam oświetlenie. Mogę załączyć oczywiście z tego punktu innego, ze ściemniacza, który był zainstalowany wcześniej, jak również z tego kontrolera. I to jest przykład zastosowania tego kontrolera jako łącznika schodowego. Teraz pod ten przycisk ustawię zarządzanie roletą, żeby roleta nam się podnosiła do góry. W związku z tym przechodzę znowu do akcji, klikam dodaj akcję, wyzwalacz i znowu krótkie naciśnięcie, ustawiam sobie w tym wypadku wejście numer 3, bo pierwsze dwa już mam zajęte. Następny krok, dalej, wykonaj. Jaki ma być rezultat? Kontrolować chcę innym urządzeniem, zatwierdzam, wybieram urządzenie, jest to sterownik roletowy i muszę wpisać komendę API. I teraz, aby roleta nam się otworzyła i można było ją w dowolnym momencie zatrzymać, muszę wpisać komendę U, to jest do otwarcia, oraz literka S, mówiąca o tym, że mogę zatrzymać roletę w dowolnym miejscu. Następny roleta góra, opis akcji, zapisuję i teraz klikając ten przycisk, roleta mi jedzie do góry, co widać na aplikacji. I mogę jeszcze raz nacisnąć, więc się ona zatrzyma. W aplikacji po rozwinięciu zakładki Kontroluj inne urządzenia mamy możliwość zobaczenia ustawionych akcji. Możemy je edytować lub też usunąć. I w ten właśnie sposób możemy przypisać różne akcje do danego wejścia, czyli do odpowiedniego przycisku. Dodatkowo można przypisać kilka urządzeń pod jedno wejście takiego kontrola i w ten sposób możemy stworzyć centralne sterowanie rolet czy kontrolować innymi urządzeniami za pomocą tego sterownika. Mam nadzieję, że z tym wideo bez żadnego problemu zrobisz podłączenie, a ja zachęcam Cię do subskrybowania kanału oraz zapraszam Cię na kolejne nasze wideo. Cześć!